To, co tu widzicie, to jest część systemu rozpoznawania rakiet, który nazywa się Duga. Nieaktywnego oczywiście. Potocznie mówi się na to oko Moskwy. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Krzysztof Gonciarz, a dzisiaj zwiedzamy strefę wykluczenia. Znajduję się na stacji pociągu w mieście Sławutycz. Jest to miasto, gdzie mieszkają głównie pracownicy elektrowni nuklearnej. Pociąg ma jedną bardzo ciekawą charakterystykę, mianowicie jadąc ze Sławutycza do elektrowni w Czarnobylu, jedzie przez Białoruś. Здравствуйте. Jak popatrzycie sobie na mapę, to Białoruś ma taki charakterystyczny język, który wcina się w Ukrainę i na mocy jakiejś takiej umowy międzynarodowej ten pociąg ma prawo przejeżdżać przez ich terytorium. Strefa wykluczenia pozwala zobaczyć ewakuację tak wielkiego obszaru od różnych stron. Z jednej strony mamy całe miasto Prypeć, liczne mniejsze i większe wsie, samo miasto Czarnobyl, infrastrukturę wojskową, służby publiczne, a nawet ośrodek wakacyjny. Obecnie strefa wykluczenia nie pokrywa się dokładnie z obszarem bezpośredniej ewakuacji po awarii. Niektóre obszary objęte oryginalnie ewakuacją zostały uznane za bezpieczne, a niektóre, o których myślano, że są bezpieczne, dołączono do strefy wykluczenia. Ja pierdolę. To już jest trochę stresujące dla mnie w tym momencie. To taki niby naukowiec, a tu przygoda. Podobno trzeba raz w życiu wejść. No to jest taka scenografia. Ostatni level w grze wideo. Jestem teraz na wysokości ponad 100 metrów. Trzeba tutaj wyjść po takich drabinkach. Trochę się to wszystko chybocze, więc trochę przypał, ale widoki nieziemskie i to jest to, co ja lubię najbardziej, czyli taka dziwna geometria. Tak powiedziałem. Stoję i zastanawiam się, co powiedzieć. A może wystarczy pokazać. Ewakuacja tak wielkiego obszaru jak strefa wykluczenia pozwala nam spojrzeć na tę historię z wielu różnych stron, dzięki temu, że ewakuowane zostały najróżniejsze rzeczy. Tak jak na przykład ośrodek wypoczynkowy. Opuszczone miasto Prypeć ściąga do siebie jeszcze jeden rodzaj turystów – stalkerów. Większość ludzi kojarzy ich z popularnej gry wideo. W praktyce stalkerzy to takie freaki post-apo, które przychodzą tutaj na piechotę, ukrywają się przed policją i próbują przeżyć przez kilka dni bądź tygodni. Podobno nie grozi im nawet zbyt wiele konsekwencji. Mogą dostać jakiś mandat, a najczęściej po prostu milicjanci wywożą ich poza strefę wykluczenia, bo nie chce im się nic z nimi robić. To jest pierwszy moment tego wyjazdu do Czarnobyla. Mogę powiedzieć, że jest tutaj naprawdę przyjemnie, w sensie. Tak jak jest 1,60 i tutaj gdzie jesteśmy, no promieniowanie jest na tyle znaczące, żeby zwracać na to uwagę.
i wzrasta 30-krotnie. Gdyby pozwolić tutaj mieszkać ludziom, no to pewnie dzieci, bawiąc się w piasku, prędzej czy później znalazłyby, co sprawia, że tu promieniowanie jest podwyższone. Seba, co to jest za dziwny balon? Nie, to... Katastrofa w Czarnobylu wydarzyła się, kiedy elektrownia była wciąż rozbudowywana. Powstawał wciąż tzw. 5. blok, który będziemy oglądać jutro, a także gigantyczne chłodnie kominowe. Czyli nowocześniejszy system chłodzenia niż ten oryginalnie stosowany w elektrowni. Tej gigantycznej budowli nigdy nie było dane zadziałać. Mam takie poczucie, że nie powinniśmy tutaj być. Jesteśmy teraz bardzo blisko elektrowni i to jezioro, które znajduje się za mną, ono zostało napromieniowane w wyniku katastrofy. Pojawiła się wtedy kwestia, czy można jeść ryby z takiego jeziora, które było tak blisko. Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, stworzono tę infrastrukturę. Jest to ferma fretek. Postanowiono to po prostu przetestować w praktyce, karmić fretki tymi rybami i zobaczyć, co się będzie wydarzało. Jedząc mączkę z ryb, które były wystawione na działanie opadu promieniotwórczego, fretki były częściowo skażone, to znaczy ich futro, ze względu na to, że z natury włosy zawierają trochę mniej takich pierwiastków, które mogą być promieniotwórcze, było zdrowe i z tego futra robiono futra, które sprzedawano, z tego co mi wiadomo, między innymi w Polsce, natomiast mięso, gdzie jest więcej różnego rodzaju pierwiastków i jonów, nie nadawało się w ogóle do spożycia i ono było promieniotwórcze, szkodliwe potencjalnie dla kogoś, kto mógłby spróbować je skonsumować. Te wydarzenia oczywiście siłą rzeczy działy się po katastrofie w Czarnobylu, także to, że ta hala jest opuszczona, jest świadectwem po prostu tego, że eksperyment został skończony. No i tak zostawili i tak leży. Pojęcia z dronach, które tu widzicie w tej serii, nie wszystkie oczywiście, ale część z nich jest naprawdę mega unikalna i mam zaszczyt być jedną z niewielu osób, które mogą je kręcić. A możemy to robić dzięki temu, że załatwiliśmy takie specjalne pozwolenie, dodatkowo płatne. Czarnobyl zaczął się cieszyć dużym zainteresowaniem i niestety też zaczął się robić bardziej komercyjny niż ja bym tego oczekiwał. Gdzieś zatraca się to, że Czarnobyl to jest historia ludzi. Myślę, że to się skończy. Jak się nie skończy za pół roku, to się skończy za rok. I to, co teraz mogę pokazać, to za rok albo za 2 nie będę mógł. Prawda jest taka, że co drugą rzecz, którą tutaj robimy, to już nie wolno. Nie wolno wejść tu, nie wolno wejść tam. Jest GPS, my go co chwilę zostawiamy, udajemy, że jesteśmy gdzieś indziej. To jakie będą skutki dalej, to mnie już mało interesuje. Poczułem tę ciszę, która tutaj jest. W sensie, nagle widzisz, że to jest całe miasto, a nie tylko poszczególny budynek za poszczególnym budynkiem. I w całym mieście nie ma żywej duszy, poza policją, turystami i tak dalej. Dobrze widać stąd diabelski młyn i wszystkie inne detale, mapki znane z Call of Duty Modern Warfare. To, po czym teraz idziemy, to jest stadion miejscowy. To jest bieżnia dookoła stadionu, a tam jest faktyczny stadion lekkoatletyczny. Patrzcie, że wszystkie te drzewa wyrosły w ciągu 30 lat. 33. Nie wiedziałem, że drzewa tak szybko rosną. W naszej wyprawie uczestniczy również Sebastian, który jest kartografem i autorem
pierwszej na świecie mapy Prypeci, tak? Czy przesadziłem, czy nie? No, raczej pierwszej, bo nie znam jakiejś innego wydania. Ile lat zajęło Ci sporządzenie tej pracy? No, ja rozpocząłem pracę nad mapą w 2012 roku i po około 2 latach ukazało się pierwsze wydanie. Jest to cały czas jakiś taki proces, który trwa, w sensie nawet mówię, że dzisiaj znalazłeś jakiś tam detal, którego nie ma jeszcze w poprzednich wydaniach, ale możesz go dodać, tak? Tak, ja tu jeżdżę już 10 lat i za każdym razem odnajduję coś nowego. Myślę, że dla takich ludzi jak ja, to czym się zajmujesz jest bardzo nieintuicyjne, bo moim pierwszym odruchem jest wygooglać. No tak, no ale tą informację wygooglaną trzeba ośmieć, ktoś musi ją stworzyć najpierw. Miasto Prypeć i tu w górnym prawym rogu jest Czarnobyl 2, miasteczko wojskowe z anteną. No, to jest ten znany widoczek, nie? To jest ten słynny zew Prypeci. No, a tu mamy przykład, że również w Prypeci pojawia się czasem ruch turystyczny i są tutaj po prostu inni ludzie. To jest już nasze pożegnanie z Prypecią, ponieważ jutro udajemy się do elektrowni atomowej, która jest osobnie zarządzaną przestrzenią, gdzie trzeba mieć osobne zgody. Prypeć i strefa wykluczenia okazała się miejscem, gdzie myślę, że dość łatwo jest znaleźć piękno. Bardzo niezwykła jest tutaj ta cisza i niezwykły jest ten dialog natury z człowiekiem, czy raczej brakiem człowieka. Nad elektrownią w Czarnobylu zapada piękny zachód słońca, nie pozwalając mi zapomnieć o tym, że jutro wejdziemy z kamerą na płytę reaktora jądrowego. Selfiaczek z elektrownią Selfiaczek z atomową. elektrownią, po to tu przyjechałem.